8 marca 2018 roku mija 50. rocznica tzw. wydarzeń marcowych. W 1968 roku doszło do walk frakcyjnych w partii komunistycznej. Były różne orientacje, różne grupy interesów. Dzisiaj to wszystko sprowadzono do walki Polaków z Żydami. Konsekwencją tego miało być wypędzenie kilkudziesięciu tysięcy intelektualistów z Polski. Polska została odarta z warstwy przywódczej. Za to nie wini się partii komunistycznej, za to odpowiadają Polacy w ogóle. Taki jest przekaz w świecie. W propagandę wokół marca, w pokazywaniu wykrzywionego obrazu zaangażowana została sztuka, literatura, są filmy, są publikacje książkowe, robi się wystawy, sesje naukowe. Natomiast nikt podczas tych wydarzeń, promocji tego przedstawiania w krzywym zwierciadle marca 68 nie zająknie się o tym, jaka wtedy była sytuacja w Polsce, skąd wzięli się komuniści, jaką Polacy zapłacili cenę za ich panowanie i wreszcie, czy było to wydarzenie wewnętrzne, wewnątrz społeczeństwa polskiego, że Polacy mieli na cokolwiek wpływ, czy było to wydarzenie wewnętrzne w ramach partii komunistycznej. W 1995 roku Adam Michnik pozwolił sobie na powiedzenie, że marzec 1968 roku to był horror horrorów, czyli straszna straszność. Już nic gorszego w Polsce się nigdy nie przydarzyło. Później jeszcze spotęgował to napięcie. Rok później określił te wydarzenia, że był to drugi Katyń. Samo porównanie, samo w sobie jest obrzydliwe, dlatego że Katyń jest symbolem eksterminacji polskiej inteligencji. Nie tylko polskich oficerów. To jest polska inteligencja, intelektualiści. W wojsku jako oficerowie rezerwy służyli przecież inżynierowie, poeci, służyli ludzie wolnych zawodów, służyli lekarze, służyli dyplomaci, służyli ludzie bardzo różnych zawodów, ale czołowa, najprzedniejsza polska inteligencja. Zamordowano łącznie około 22 tysięcy ludzi. Oficerów Wojska Polskiego, zamordowano policjantów, funkcjonariuszy Korpusu Obrony Pogranicza, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Administracji Państwowej. Jak można mówić, że marzec 68 to jest drugi Katyń? W marcu 68 roku nie zginął nikt, na szczęście, ale w jednym z filmów post-PRL-owskich, czy jeszcze nakręconym w PRL-u, jest taka wymowna scena. Grupa młodych ludzi zjawia się na cmentarzu z okazji 8 marca i tam jest sztuczny nagrobek z napisem: żyła lat 20, zginęła tragicznie 8 marca 1968 roku. To robi wrażenie. Obrazy na nas oddziaływują. Ale to jest propaganda. To jest cały czas propaganda komunistyczna a rebur. Odwrócona do góry nogami, ale cały czas to samo. W 1988 roku Adam Michnik, wspomniany tu już przeze mnie, w rozmowie z takim pedofilem, zielonym lewakiem z Europy Zachodniej, Danielem Cohn-Benditem, określił swoją tożsamość. Należałem do komunistów w 60 latach. Uważałem, że komunistyczna Polska to moja Polska. Nie będę ukrywał, że mieliśmy coś wspólnego z trockizmem. Dzisiaj wydarzenia marca przedstawia się jako odruchy niepodległościowe. To jest częściowa prawda, dlatego że to wszystko, co się dzieje na uczelniach, gdzie sprawy wymykają się z rąk, rozlewają się po Polsce, dochodzi do spontanicznych demonstracji i wydarzeń, w które zaangażowana jest przede wszystkim młodzież studencka. Oni nie mają z takimi ludźmi jak Michnik czy Kuroń czy inni tak naprawdę nic wspólnego. Nawet nie wiedzą, o co się toczy gra, ale uważają, że jest możliwość zademonstrowania oporu wobec komunistów. Kadra przywódcza marca 68 to są dzieci komunistycznych notabli. Nie jest to wystąpienie niepodległościowe, bo rozgrywka w ramach partii nie dotyczy walki o niepodległość, dotyczy walki o partię, a nad partią, nad tymi obiema frakcjami jest mocodawca, jest Moskwa. Jedni i drudzy walczą o to, żeby znaleźć dla siebie lepsze miejsce w tym wszystkim. Historię marca cały czas się fałszuje. Niejaka Gołda Cetencer, aktywistka środowisk żydowskich,
potrafiła określić to w ten sposób, że Polacy wypędzili kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Jaki jest stan faktyczny? Jaka była prawda? W 1968-1969 roku wyjechało z Polski nieco ponad 11 tysięcy ludzi. Następne około 2000 wyjechały w ciągu roku, dwóch po tych wydarzeniach. Łącznie zatem było to około 13 tysięcy ludzi. Ale wśród nich, wśród tych, którzy wyjechali, właściwie nie wyjechali, tylko wyjechali pociągami ekspresowymi, luksusowymi do Wiednia, byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, sędziowie, prokuratorzy wojskowi, przedstawiciele administracji państwowej czy administracji partyjnej. To są ludzie, którzy gdyby w 1968 roku Polska w jakiś cudowny sposób odzyskała niepodległość, postawiono by ich przed polskimi sądami za zbrodnicze działania w minionej epoce. Ale oni wyjechali na zachód jako emigranci w takim świetle opozycjonistów, więźniów politycznych, którzy ledwo uciekli właściwie spod topora. Tak przecież nie było. Oni byli symbolem tego państwa, które ich wypędzało. I jeśli stała im się krzywda, a dla wielu ludzi prywatnie mogła to być krzywda. Tu mieszkali, tu coś znaczyli, mieli jakiś krąg znajomych, przyjaciół, młodzież chodziła do szkół, inni studiowali. To było przerwanie pewnej ciągłości. Ale to nie my o tym decydowaliśmy. Nie my to spowodowaliśmy i nie my za to odpowiadamy. A na to wszystko nakłada się szerszy obraz. Gdyby w 1968 roku granice zostały otwarte dla Polaków, miliony ludzi uciekłyby z kraju. A gdyby mieli taki status na Zachodzie, jak uzyskali oni, czyli prześladowanych uchodźców politycznych, byliby po prostu przeszczęśliwi, że udało im się wydostać z tego komunistycznego kotła, ale oni takich szans nie mieli. Mówi się, że to jest rozgrywka między Polakami a Żydami. To jest nieprawda, a przynajmniej nie do końca prawda. Po obu stronach są ludzie różnych narodowości. Są Polacy i Żydzi, chociaż oczywiście w różnych proporcjach. Nikt tego nie badał, nikt tego nie sprawdzał, ale weźmy taki symbol. Dowódca oddziałów ORMO, bojówek partyjnych, które biją studentów na Uniwersytecie Warszawskim, człowiek, który nazywa się Kacman, w Polsce Ludowej Kotowski, nie jest polskim funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa, jest Żydem. On używa tych bojówek do bicia polskich studentów, i Polaków, i Żydów. I jakoś nikt tego nie przypomina, jakie były faktyczne podziały, jak to wszystko wyglądało. Ekspresowe pociągi do Wiednia, do Paryża, to nie są takie same pociągi jak w 1940-1941 roku, bydlęce wagony, gdzie wywozi się ludzi na Syberię, bo to się ludziom kojarzy tak samo. Eksodus, wypędzenie, poniewierka, męka. Oni wyjeżdżają z dobytkiem, mogą zabrać swoje majątki. Ci, którzy są wyrzuceni z pracy, czyli z UB, z milicji, z aparatu partyjnego, przechodzą na renty partyjne. Ludzie dwudziestokilku, trzydziestokilkuletni otrzymują apanarze wielokrotnie wyższe niż średnia ówczesna pensja, więc mają za co żyć, mają zasoby. Takich przywilejów dla Polaków w Polsce Ludowej nie było. Uzyskanie paszportu w roku 1968 i w latach następnych graniczyło z cudem. Bardzo nieliczni Polacy mogli tego zaszczytu dostąpić. A tu była wyjątkowa sytuacja. Żeby uciec od odpowiedzialności. I nie były to takie podziały, że Żydzi wyjeżdżają, a Polacy zostają. Przez rodziny żydowskie idą podziały. Ci, którzy chcą albo uważają, że muszą, żeby uciec od odpowiedzialności, oczywiście wyjeżdżają, ale inni zostają. Wyjeżdża kapitan, towarzysz Stefan Michnik. Asesor sądowy, pełniący funkcję sędziego w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, a nawet to delegowany do sądzenia spraw polskich oficerów, gdzie zapadają liczne kary śmierci i on w tych orzeczeniach bierze udział, on wyjeżdża, żeby uciec od odpowiedzialności. Ale jego brat, Adam Michnik, zostaje. Jego ojciec, Ozjarz Szechter, zostaje. Jego matka, Helena Michnik, zostaje. Nikt ich nie wyrzuca. Jest im w Polsce Ludowej w dalszym ciągu tak, jak było. Mieszkanie w Alei Przyjaciół zachowują. Mają dochody, mają za co żyć, mają stanowiska pracy. Także to nie są podziały Polacy-Żydzi, Żydzi won, a Polacy zostają i grabią ich mienie. Nic takiego nie miało miejsca. Jeśli wyjeżdżają bracia Smolarowie
ze swoim ojcem, Herszem Smolarem, jednym z takich przywódców społeczności żydowskiej w Polsce, to nie znaczy, że wyjeżdżają wszyscy. Ich matka, a żona Hersza Smolara, Walentyna Najdus, zostaje. Ona była świadkiem oskarżenia w procesie majora Bolesława Kontryma za działalność antykomunistyczną Kontryma w Białymstoku przed wojną. Między innymi za to dostał karę śmierci w Polsce Ludowej. Ona była świadkiem oskarżenia. Została w Polsce Ludowej. Jaką pełniła funkcję? Nie została sprzątaczką. Nie została wyrzucona na bruk. W dalszym ciągu, tak jak i przedtem, była profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Po kilku tygodniach przyuczenia w białoruskim Mińsku w 1940–1941 roku w Polsce Ludowej została profesorem. Jej kariera była nieprzerwana. Gdyby pod tym kątem zbadać środowisko wyjeżdżających, pod kątem, jakie to były rodziny, jaką funkcję pełnili w Polsce Ludowej, czy wcześniej w sowieckim aparacie władzy, bo wielu z nich i tam się umazało, i w strukturach NKWD, tak jak major Zygmunt Maurycowicz-Bauman, a później wyższy oficer KBW, dopiero wtedy byśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Nie były to podziały Polacy i Żydzi, bo Polacy nie stanowili o swoim losie. Polacy byli podbici, byli okupowani, byli prześladowani i nie mieli możliwości wyjazdu. Prawdziwa ocena marca 1968 roku cały czas czeka na dopełnienie. A na pewno będzie święto państwowe. Prezydent, premier, rząd, środowiska naukowe, w dodatku artystyczne, ci wszyscy celebryci będą jednym głosem zgodnie mówić o hańbie marca 68. Hańba tak, ale hańba wewnętrzna w strukturach partyjnych. Natomiast ta hańba w żaden sposób nie wpływa na ocenę nas samych. To nie my zrobiliśmy, nie my wypędzaliśmy, nie my jesteśmy temu winni. I my tu zostaliśmy jako ci dalej prześladowani, a oni uzyskali możliwość wolnego, swobodnego wyboru. Nam takiej szansy nie dano.